Idziemy zwiedzać wodospady Wiktorii od strony Zimbabwe dzisiaj. Od strony Zambii były zarąbiste. Zobaczymy, jak będzie od strony Zimbabwe. Pierwsze spojrzenie na wodospady z tej strony. No zobaczmy. Zdecydowanie warto te wodospady odwiedzić też z tej strony. Tutaj wyglądają zupełnie inaczej. Tutaj na przykład ten jeden jest mniejszy, ale jest bliżej i ta woda tak wali, że po prostu robi piorunujące wrażenie, niewiarygodne. Zobacz. A tu zobacz, idziesz sobie i taka pułapka, a ona wredna wbija się i zostawia te igły i są jak taka wata szklana, ale tak powbijana jak haczyki na ryby. No nie do wyjęcia później, widziałem to w akcji u Renaty tam. No pięknie tu jest. Zobacz, ale te punkty widokowe słabsze niż w Zambii. My tak rozmawiamy z Maćkiem i stwierdzamy, że tu jest wszędzie daleko. Widoki w sumie fajne, ale jakoś tak bez sensu tutaj to jest zrobione. 10 metrów chodnika brakuje. Tak, brakuje 10-20 metrów przedłużenia i tam byśmy stali i byłaby torpeda. Nie wiem, no nie przemyśleli tego w ogóle. Jakoś tak bez porównania, jeżeli chodzi o Zambię, na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. A tu jest nasz most, na którym tyle razy byliśmy, widziany z zupełnie innej perspektywy. A tam się ktoś szykuje do skoku na bungee albo już wraca, bo stoi na platformie. No i tak na gorąco to stwierdziliśmy, że tam na końcu ten taki finalny widok jest fajniejszy niż ze strony Zambii. Natomiast wali woda od spodu i po prostu jest taka para wodna. W Zambii zrobiliśmy lepsze zdjęcia. Tak. I tam były dużo lepsze zdjęcia. Tutaj te ujęcia są gorsze, no bo wszystko było mokre, nie dało się nagrywać. Ale widok fajny. I uważam, że warto przyjechać. Zdecydowanie. Aczkolwiek bardziej od strony Zambii, jak dla mnie. Patrz, jakie fajne drzewo. Ciekawe, jak ona się trzyma, bo chyba nie na tym. Nie, na tym ktoś zrobił kiedyś podpórkę i się trzyma. Mamy tego kolegę, co się go boimy, ale my już powoli przywykamy, to znaczy to jest takie złudne i jednak trzeba uważać, chociaż nie wiem, na czym miałoby polegać uważanie. Tutaj chyba przy tej ilości turystów to pawiany chyba są bardziej nastawione na to, że będą schodzić z drogi. No tutaj matka z młody, poczekam aż sobie pójdą, bo nie chcę prowokować. Zresztą są tabliczki, które mówią i ostrzegają, żeby na nie uważać. Ty, gdzie ty się drapiesz? Weź nie rób siary, dobra? Ja tutaj przykucnę. Ale tak powiem szczerze, z duszą na ramieniu. Ale maluch fajny. A ten maluch się wspina. Powiem szczerze, nigdy nie sądziłem, że będę w takiej odległości od pawianów. No i co teraz?
Oni się gryzą. Ty, a ten siedzi jak człowiek. Widzisz się w kamerze, prawda? O kurde. Dobra. Strona Zimbabwe też ma swój urok. I też jest fajna. Bardzo fajna. I nawet te $50 warto zapłacić, żeby tu przyjechać i wejść, uważam. Oczywiście Zambia jest dla mnie numerem 1, ale to chyba dlatego, że od strony Zambii zaczęliśmy. Ale nie tylko. Tam po prostu od strony Zambii masz coś takiego, że cały czas jesteś blisko tych wodospadów. A tutaj te krzaki powodują pewnego rodzaju dystans i to jest trochę takie, no takie oddalenie od tej natury. No i tutaj jest dużo więcej turystów, co oznacza, że komercja, tłum, jakieś takie wchodzenie sobie w kadr, przepychanie się w kolejkach, ale i tak warto, zdecydowanie polecam. Nie jest źle, ale nie ma takiego efektu wow, takiego szału jak był przy stronie zambijskiej, jeżeli chodzi o wodospady Wiktorii. Więc uważam, że strona zambijska jest 10 razy lepsza jak dla mnie. Zdecydowanie rekomenduję jedź do Zambii, nie do Zimbabwe. Tam jest po prostu fajniej i ładniej. Jak dla mnie osobiście. To jest najładniejszy punkt widokowy, ten na który teraz idziemy, zaraz ci go pokażę. Tylko że z tym punktem widokowym jest taki problem, że po prostu wali woda centralnie na ciebie i nie możesz nagrywać. Niby pięknie, ale nic nie widać. To samo miejsce z drugiej strony wygląda od strony Zambii mniej spektakularnie, ale za to dużo fajniejsze zdjęcia wychodzą. Tak to wygląda, spójrz. Wracamy z tych wodospadów. No i sama historia pod tytułem, że tutaj tylko 2 razy obeszliśmy, a tam ja 4, a Maciek 5, mówi, które wodospady są fajniejsze. Wnioski wyciągaj samodzielnie. Natomiast przed nami teraz jakieś 700 km autostopem w głąb kraju. Jedziemy zobaczyć te jaskinie, ale de facto mnie osobiście najbardziej ciekawi ten kraj. O co tutaj w tym kraju chodzi, że ich waluta zbankrutowała, wycofali, mają dolara, w sklepach nie ma jedzenia, wszystko koszmarnie drogie, droższe niż w Europie. Chcemy to po prostu zobaczyć. Myślę, że jak przejedziemy 700 km w głąb kraju, no to już będziemy mogli ci coś na ten temat powiedzieć i pokazać. Stamtąd 100 km do Harare, czyli do stolicy tego państwa. No a stamtąd już 1000 km, 1100 właściwie, do stolicy Botswany. No i dalej już będziemy kombinować, czy mamy kupować te wizy do Zimbabwe, czy olać to... Nie, do Mozambiku, przepraszam. W Zimbabwe jesteśmy cały czas. Do Mozambiku, czy olać to, bo wiza kosztuje $100. To taki plan wstępny. Zobaczymy, jak się łapie stopa w tym kraju.